Hello everyone, if you don't understand Polish, edit description which you can translate into your local language. Have a nice time with my channel. Cześć! W tym odcinku postaram się spawać żeliwo-rutylową elektrodą otuloną o średnicy 3 mm, którą dodatkowo owinęłem drutem miedzianym o średnicy 1,5 mm w celu wtrącenia jakiegoś miękkiego materiału w spoinę, dzięki czemu mam nadzieję, że ta spoina pozwoli nam uniknąć lub zminimalizować część naprężeń w spawanym materiale. Pierwsza czynność, którą zawsze bym wykonał spawając tego typu trudno spawalny materiał, to podgrzać go. Ja zdecydowałem się to zrobić do temperatury 200 stopni, co mam nadzieję, że wpłynie na eliminację przynajmniej części pęknięć, mikropęknięć w trakcie spawania, jak również w trakcie stygnięcia pozwoli nam zachować materiał trwały. Jak widzicie, materiał przygotowałem w ten sposób, że jest otwarta szczelina w miejscu, w którym będę wykonywał spoinę i dlatego właśnie należałoby wykonać przynajmniej jakiś prowizoryczny przetop. W tej konkretnej sytuacji zdecydowałem się spawać techniką z góry do dołu, co z założenia pozwoli mi uniknąć większej ilości naprężeń, na przykład w porównaniu do spawania techniką z dołu do góry. Szczerze mówiąc, obawiałem się, że taka sytuacja nastąpi, jaka się stała i co właśnie widzicie. Niestety ta pierwsza warstwa graniowa nie wyszła mi prawidłowo w miejscu, gdzie przygotowałem szczelinę otwartą. Jest po prostu dziura. Nie wiem, czy to jest efektem tego, że elektrodę owinęłem drutem miedzianym, który był poza zasięgiem otuliny. Być może materiał się utlenił lub po prostu żeliwa nie spawa się techniką z góry do dołu. Natomiast jeśli chodzi o spawanie techniką z dołu do góry, z punktu widzenia spawającego jestem pod wrażeniem, wychodzi to całkiem nieźle. Dodam jeszcze, że nigdy wcześniej nie spawałem tego typu materiałów używając tego typu elektrody owiniętej drutem miedzianym. Jeśli chodzi o spoinę, którą wykonałem, na chwilę obecną, póki jest ona gorąca, niewiele możemy powiedzieć. Musimy czekać, aż ten materiał ostygnie. Najważniejsze w tej kwestii, co będzie do zaobserwowania, to po ostygnięciu tego materiału, czy materiał po prostu nie pęknie, czy będzie trwały w trakcie studzenia tego materiału. Proponowałbym wydłużyć czas tej czynności, a z drugiej strony należałoby go młotkować w celu eliminacji naprężeń w spawanym materiale. Na chwilę obecną już możemy zaobserwować wizual spoiny. Wygląda ona nawet przyzwoicie, poza kilkoma porami, które się pojawiły na powierzchni tego materiału. Nie wiem, czy to jest efektem mojej nieprawidłowej techniki, czy po prostu wtrącił się jakiś utleniony materiał z drutu miedzianego do spoiny, ale sama technika lub sposób spawania takiego oto materiału mogę powiedzieć, że jest praktyczny, pomimo że jeszcze tej techniki nie dopracowałem, ale na pewno wrócę w przyszłości do tego na moim kanale. Z racji tego, że jest to jakiś kolektor, nie mogę tego zostawić z dziurami w spawie i dlatego właśnie muszę wykonać reparację. W tej konkretnej sytuacji zdecydowałem się użyć do tego metody TIG. Zrobię to w ten sposób, że rozprowadzę wierzchnią warstwę spoiny samym prądem, bez podawania spoiwa, używając do tego niskich parametrów. Oczywiście nie pomijając wszystkich czynności, o których mówiłem wcześniej, czyli podgrzewamy spawany materiał, młotkujemy między odcinkami spoin, odczekiwujemy troszeczkę, żeby ta spoina ostygła. Na zakończeniu, z racji tego, że spawam metodą TIG z liftem, w trakcie zrywania łuku powstaje dla mnie krater, od którego na pewno rozpocznie się pęknięcie na spawanym materiale i właśnie dlatego
zdecydowałem się na użycie takiej oto blachy zewnętrznej, na której wygaszę łuk i problem zniknie. A po zakończeniu spawania dokładnie omłotkuję spawany materiał i postaram się go owinąć jakimś izolacyjnym materiałem w celu wydłużenia jego stygnięcia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!